I witamy już z Norwegii. Poranek. What is the time now? 6 something or 7? 25 po 7 rano w niedzielę. Idziemy po nasze walizki i lecimy na pociąg. Here. Witamy w krainie, gdzie na strefie bezcłowej nie może być więcej niż 2 paczki papieru do zwijania papierosów, bo byłoby to bardzo niebezpieczne dla obu. No i w krainie wielu innych There, I dziwnych think that's my luggage. reguł, praw i wymysłów, ale o tym porozmawiamy w przyszłości. So quiet here. Nice. And I tell you all about it when I see. O, Sigi. There. Dito, there. This is our kiosk. Red Bull. This is our expensive baguettes. Oh, Norwegian person. So nice. So yummy. So slow. Hurry up. Come on, bro. Ay, I don't want tricycle. Oslo S, you said. Ay. I have it in my look. I czekamy teraz na pociąg, bo jest wcześniej rano niedziela, więc nikt po nas nie przyjeżdżał na dworzec, ale odbiorą nas po drodze. Znaczy w większej połowie drogi, bo dojedziemy do większej połowy drogi do Kristinehamn i Asbjørna. Czekamy teraz na pociąg. No i co? Długie spodnie, polar. Kurczę, no ale człowiek się nie poci. Pierwszy raz od 6 miesięcy człowiek nie poci samym byciem na zewnątrz. A panienka ma problemy jakieś z zamówieniem Card is not coming. bitletów przez internet. Let's not pay. Let's pay na lang in the train. I already But I sent it need your help. for... There's so many things here. I cannot get through my card. Dobra, trzeba pomóc Ernestin. No i chyba nie zostało to jeszcze powiedziane, ale jakiego
Ernestine ma styla teraz. Jak się przebrała w samolocie z Bangkoku do Oslo w spodnie od piżamy moje. Tak sobie śmiga w spodnie od piżamy. Ale w Norwegii jest to całkowicie normalnie. W Norwegii w piżamach do sklepu wychodzą. Tutaj nikt się krzywo nie patrzy na taki ubiór. 10 minut mamy pociąg do Oslo S, Oslo Dworzec Centralny i wtedy mamy przysiadkę na poleciąg do Bo. A z Bo nas odbiorą. Nie jest zimno, jest przyjemnie. W dobrym czasie przyjechaliśmy, już nie jest zimno, przynajmniej tutaj, zaczynamy w górach. W krótkich spodenkach ludzie chodzą. I już jesteśmy w pociągu. Piękna pogoda, wiosna. Z Gardermoen przesiadka, tak jak mówiłem, na Oslo Centralnym. A tam już bezpośrednio chyba. Another train is directly to Bo. 9:25. Chyba directly? Yeah. Okay. No, o 9:00. Która jest godzina? It's just 4 stops from Oslo S. Za godzinę jest teraz 8:15 jak nagrywam. 9:25 mamy pociąg do B. And what time we are in B? In Bo 11:23. W 11:30 jesteśmy na dworcu tam i tam nas odbierają. Na razie jest w porządku, na razie bez jetlaga, ale to dopiero przyjdzie. To dopiero przyjdzie, to był bardzo długi lot. Dworzec Centralny w Oslo. Nie widać tego na kamerze, ale ta bardzo specyficzna, nowoczesna zabudowa centrum Oslo. Niskie budynki, ale bardzo specyficzne, każdy wygląda inaczej. Wiele wspomnień związanych z tym dworcem, jak dojeżdżałem do pracy codziennie z Fredriksen do Oslo pociągiem, żeby właśnie robić tunel kolejowy. Resi poszła do toalety. Mamy jeszcze 35 minut do kolejnego pociągu. Ten się kieruje na Stavanger, ale my wysiadamy po drodze. Jest bardzo przyjemnie, jest bardzo przyjemnie. Myślałem, że będzie chłodniej. I to uczucie, jak się w Norwegii ląduje gdzieś się podzieli wszyscy ludzie. Wiadomo, jest niedziela rano, ale w stolicy tak samo puchy. W porównaniu do tego, co było na Filipinach, a szczególnie do Dumaguete te ostatnie 2 dni, to ojeja. I tu w ogóle ludzi w tym kraju nie było. Niecałe 6 milionów. A i tak Oslo zakorkowane. Ale wiadomo, stolica. W docelowym pociągu do B. Tak na szybko, czy są jakieś różnice, jak żeśmy Etihadem, Qatar Airways i teraz Thai Airways. What? Our stops will be Lysaker, Asker, Drammen, Kongsberg. Samolot jest ten sam. Of course. Ilość miejsca na nogi i w ogóle wydaje mi się, że jest to samo wszędzie. W Thai Airways nie rozdawali takich woreczków. W Etihadzie i w Qatar rozdają ci woreczki, w którym masz szczoteczkę do zębów jednorazową, małą tubkę pasty, jakieś tam ręczniczki, żel antybakteryjny, opaskę na oczy i zatyczki do uszu. Do tego w Thai Airways nie dają. No ale wiadomo, kot poduszka to jest standard.
Jeżeli chodzi o jedzenie, ze wszystkich tych 3 linii lotniczych chyba najbardziej podchodziło mi to, co jedliśmy dzisiaj. Nie wiem, niektóre potrawy były nawet tak doprawione, że było coś czuć, a nie takie zwykłe mdłe, jak w czym się dało, że wszystkie takie muszą być. Pierwszy posiłek z Dumaguete do Bangkoku, no to był najlepszy posiłek jadłem w samolocie. Takie coś ze spaghetti z kurczakiem, ale to było jakieś pieprzne, takie, no dobre. Zjadłem tego więcej, jakby dali więcej, jakby dali 4 tacki, zjadłem 4 tacki. No i to był długi lot. Dzisiaj był długi lot, bo wszystkie inne loty, które leciliśmy jeszcze przez Abu Dhabi czy przez Dubaj, no to ten czas się jakoś inaczej rozkłada tych przelotów. A tutaj był tylko jeden z Manili do Bangkoku. Chyba 3 godziny. Na reszta drogi już bezpośrednio. Także tak długo jeszcze w życiu nie leciałem, żeby lecieć w jednym ciągu. Co innego mapa pokazywała na początku, co innego pokazywała po tym, jak lecieliśmy i co innego to ostateczna linia na tym ekraniku, jak samolot leci. Najpierw musimy lecieć przez Rosję, potem przez chwilę pokazywało, że będziemy lecieć nad Ukrainą, nad Donieckiem, nad Ługańskiem, a ostatecznie przelecieliśmy, tak jak widzieliście, Turcja, Rumunia, jeżeli się nie mylę, lecieliśmy nad Polskę, byłem chwilę nad domem i nad Łodzią w okolicach, Szwecja i Norwegia. Jeszcze było godzina, może 1,5 godziny jazdy. 11:30, 12:30. Koło godziny pierwszej powinniśmy być już na miejscu. Zbiorna. Tymczasem idę pewnie spać. Dla Was to chwila, moment. Dla nas trochę dłużej. Ale jesteśmy w B. No, widzicie jaki klimacik? To jeszcze nie koniec drogi, jeszcze mamy godzinę jazdy samochodem. Poczekamy na Zbiorna i na Krystynę. No, norweskie góry. No i tutaj ludzi to można na palcach jednej ręki liczyć generalnie. Czym dalej na wyżynę, tam jest taki płaskowyż, gdzie będziemy, tym mniej ludzi dookoła. No ale dobra, gonimy Ernestinę, Ernestina się spaceruje. Jest fajnie, cieplutko, słonecznie, nie depresyjnie przynajmniej. O, Ernestina łapie stopa. O! Jest nasz transport. Oh, the future star of vlog. Hello there, fine. Higlio där. Länge dit. Eikä se ole 3 måneder, kanske. Ja, tiden flyr. Dobra, pakujemy się i jedziemy do domu. Last minute pa naman kung nag-resign. Alis kayo na din naisip ko yan. Kaso halos sabi ko yun. Mula lang sa amin. Pero pag sana uy, ang dali lang mo. Har den åpen? Var det åpen? Tutaj są długowłose norweskie krowy. För oss på Sigurd det var ingen problem med natur i den år.
o czym wspominałem. Pierwszy sklep, w którym stajemy i ostatni dzień otwarty, bo dzisiaj jest dzień wolny. Chleb, masło, pomidory, ser żółty, salami. No, będzie kanapeczka. Kumakain ng bread doon. Kasi kuya lang magpapakulit. Matuto kami. Tak tylko wstępnie mogłam pokazać, ale to jest miejsce, w którym Asbjorn ma serce swojej firmy. Zobaczcie w innych vlogach, tam jest warsztat i magazyn, ciężarówka Asbjorna z HDS-em, to wszystko to jest Asbjorna, biuro Asbjorna, a tutaj są hyty, kabiny do wynajęcia. W zeszłym roku przynosiliśmy te kabiny przy pomocy dźwigu, ja byłem za to odpowiedzialny. Też o tym wspominałem w którymś vlogu. Pod całym hektarem były podłożone belki stalowe 10×10 i wielkim dźwigiem były podnoszone z innego miejsca, przewożone przyczepa w nocy i stawiane tutaj. I udało mi się ucelować idealnie ze wszystkimi punktami, co nie było łatwe. Jeszcze trzeba odłożyć trawę na dachu i będą do wynajęcia. Ale to zobaczcie w przyszłości to miejsce na pewno. Hej, willkommen. Herr Wojtysiak. O, Oh, let's see. Excuse-moi. Ouch! 85. That's bad. that's very good. My basket. No, jesteśmy w domu. Ate. We are home. A kto to do nas przyszedł? Ming Ming. Her face is so big. She's like tiger, yeah. Hi, madam. I taka mała rzecz. A jak cieszy. Babe, What? give me. Come and get. Huh? Mm. Do they have the pepper? Ale mi tego smaku brakowało. Dzień przylotu. Także oglądacie ten film po naszym przylocie. Ale i tak zdecyduję się na pokazanie Wam taki mały house tour, gdzie będziemy teraz mieszkać i jak to będzie zorganizowane. Tu jest nasz dom, do którego zaraz wejdziemy. Ale przyjdziemy się na początku trochę po okolicy. Malutki spacerek taki. 2 minutki. Tu jest dom Asbjorna, jego garaż. Na samym początku dziękuję oczywiście za wszystkie lajki, komentarze. Witam nowych subskrybentów, bo sporo ich przyszło ostatnio. Tutaj jest ogród Asbjorna. A tu już widzę, o, Asbjorn wyciągnął już kajaki. Łódź też stoi. A tu jest jeziorko, z którego będziemy sobie korzystali w okresie letnim. Można tutaj łowić ryby, ale można też pływać. Można pływać na kajakach. Już lodu nie ma. Tutaj ogniska. Tam konie. Córka Zbiorna, jej koleżanka ma konie. O, kaczuchy. Jaka woda? No chłodna. Nie są to Filipiny. Na pewno nie ma 26 stopni. To na pewno. No, są kajaki, jest kanu. To, o czym Wam wspominałem w innych vlogach, Asbjorn specjalizuje się, jego firma, w trawie na dachu Torvtak w Norwegii. W tym regionie górskim Norwegii jest to bardzo popularne, w rejonach miejskich, takich jak Fredrikstad czy Oslo, dużo mniej, ale tutaj jest to bardzo popularne rozwiązanie. Świetnie izoluje to od chłodu w zimę, no i od słońca w lato. Na Filipinach też by to zdało egzamin, żeby zaizolować od ciepła dach. Zdałoby to egzamin, trzeba było dobrze przemyśleć, jeżeli chodzi o ziemię, jeżeli chodzi o trawę, która ma na dachu rosnąć, i zdałoby to egzamin. No, tutaj widzę, że Asbjorn odśnieżał swoim traktorem, ale mówił, że w tym roku nie było tak dużo śniegu. Dobra, pójdziemy teraz do nas do domu. Tu mieszkamy my, tu są drzwi do Asbjorna i do Krystyny, także
Jesteśmy sąsiadami przez najbliższy czas, jak będziemy tutaj na miejscu w Norwegii. Samochodu roboczego jeszcze nie ma, to jest inny samochód. Cały ten dom do wynajęcia jest na bardzo korzystnych warunkach, też o tym wspominałem w niektórych vlogach. Około 2500 zł za miesiąc z wliczonym internetem, prądem i tak dalej. Także bardzo korzystnie jak na warunki norweskie. Wejdziemy do środka. Ernestin się bawi z Mingiem. Jak widzicie, jest to pierwszy dzień nasz po przylocie, także jeszcze nie zdążyliśmy rozpakować, ale jeszcze mam energię, żeby wam pokazać. O. Hi, Ming. She's so cute. Telewizorek, salon. Przed chwilą zdążyłem zjeść kanapki, które wzięliśmy w poprzednim vlogu. Nasza kuchnia. Łazienka. Normalna sprawa. I dwie sypialnie. Cały dom z Bali. Ale naprawdę jaka ty jesteś duża. Jak wyjeżdżaliśmy, to byłaś 3 razy mniejsza. Na zimę takie futro sobie zapuściłaś. Oko. A gdzie jest twój brat, Liam? Krystyna ma 2 koty za zbiornym. Ming Ming to jest kotka i Liam samiec. Liam jest dużo młodszy. Ale co przytulas? She got like twice bigger or what? It's twice? For me it's like 3 times bigger. Her head, everything is so big. She's so fluffy. Bardzo przytyłaś, jesteś ogromna, no. Ale to już jest starsza pani. But she's old. No na pewno w oczy i w uszy rzuca się wszechobecny spokój, cisza, łono natury. Także są tutaj komfortowe warunki do wypoczywania, na przykład po pracy. No i to jest cały dom w środku. To jest cały dom w środku. Założę sobie teraz budki. I will just go out for a moment. Założę... My coffee is outside. Jest tu bardzo dużo grzybów w okresie grzybowym. Kawka. Działa termometr czy nie działa? Nie działa, popękany, zepsuty. Ale wydaje mi się, że jest powyżej 10 stopni dzisiaj. Drewno na opał. A związki z Krystyną mają też 4 kury, które codziennie dają 4 jajka. Jak tu jest cicho, jak chodzę, to słychać moje kroki. Jesteśmy w Vinie w Telemark. Telemark, miejsce skąd wywodzi się Telemark, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. Słychać kurczaki, ale są zamknięte teraz, żeby koni nie startowały. No hej. No hej. No hej. No hej. No hej. Co, nie znacie mnie? O, jesteście duże, no. Jednego z tych koni, nie wiem, który jest inny, nie pamiętam, ale ma go od bardzo malutkiej. A teraz już inna dorosła kobieta. I są tutaj łazbiorne. A żeby nie żyć samotny, to właśnie koleżanki koń też tutaj jest. No co tam? Piękne jesteście, no. A na Filipinach konie to bardzo luksusowe hobby. Nie ten dom, tylko następny. Tam mieszka córka zbiorna, tam mieszka syna zbiorna. Kolejny syn mieszka trochę dalej w tamtą stronę. Także rodzina też tutaj jest w okolicy, jeżeli chodzi o dzieci zbiorna.
piękną pogodą przywitała nas Norwegia, naprawdę. Byłby całkowicie inny odbiór, jakbyśmy wsiedli z samolotu, już było, padało pochmurnie, tak depresyjnie. Ale dzisiaj jest piękna pogoda. O, wyszłaś? Wyszłaś? A, przytula się. Proszę bardzo. Krótkie spodenki, ulubiona koszulka wyprana. O, Krystyna chodzi ze swoimi koleżankami. Food. You haven't tasted? A tam, proszę Państwa, ciężko w to uwierzyć, ale widać na brzegu trójkę małych norweskich dzieci z rodzicami albo nie wiem z kim i bawią się w wodzie, wchodzą sobie do kolan. No bawią się w wodzie w maju w norweskich górach. 10 stopni na zewnątrz, woda ma nie wiem ile, ale sprawdzałem, nie jest lodowato zimna, no ale takie bardziej ice cold bath. What is the name of that food? Geiterams. A, tu są kury, nioski. We can start grilling. Codziennie 4 jajka. Tutaj rozstawiony grill i zaraz zaczniemy grillowanie. I ja się czuję fenomenalnie przy tej pogodzie. Nie jest ani ciepło, ani zimno. A biedna Ernestin, długie spodnie, pod tą bluzą właśnie, długi rękaw taki przylegający do ciała. Zimno panience. Are you cold? No. Are you warm? Very warm. Very warm. I'm very sleepy. Bardzo śpiąca. Zje i pójdzie spać. What else you gonna say? Have you checked the grill? Check it. Nice tasty. You gonna eat everything? There is more. Two pizza, yeah. Wiadomo, żony Filipinki, także pełny ryżowar, ryżu się gotuje. No i tutaj ryż się też je codziennie. Where is the thermometer? Babe, stop it. W zeszłym roku, jak byliśmy u Krystyny Łazwiorna, nie da się ukryć, strasznie przytyliśmy. Ernestin czasem, jak chce mnie poddenerwować czy podokurzać, mi to wysyła mi zdjęcia z samolotu, jak wylądowaliśmy tu Magetę. Jak miałem twarz, księżyc w pełni, brzuszek. Ale w tym roku nie możemy dopuścić do takiej sytuacji. I już Ernestin mówi, że będzie biegała regularnie. Albo chodziła przynajmniej na długie spacery. No jest tutaj gdzie spacerować, bo ludzi za bardzo nie ma. Tak muszę tego przypilnować. O. Very healthy. Chowała z tyłu właśnie. I was just speaking about your plans about running. And you run with Kula. No i co, wróciła z kuchni od Krystyny i już ma jakieś wino musujące jakiegoś szampana. And what about me? You want? You want? No, it's You want fine. beer or this one? Jagermeister. Jagermeister. Beer. Bartender. Det blir det som det är nu. I teraz można grillować. Oj. Ay. Tapos Kafka, lahat ng pifko. mga nagre-rent sa
Airbnb. Jakieś Naka 5 warzywka. points kami. Pag nakita Sos nila brązowy, yung mga- ziemniaczki, normalne ziemniaczki. Tapos yung isa yung nag-check out ng isang araw lang. I wiadro ryżu, wiadomo. Sabing ganaan. A to jest to, co Krystyna Kasi zbierała yung mga tam pusa, pag z hindi pola. namin Tutaj jest z pola, z ogrodu. pusa, hindi kami mabigyan. Hindi na walang rate. Yun daw yung Nie mam rating pojęcia, na co to jest. nababasa. Är det bra? No, oglądała się Guess what? Krystyna TikToka. No i grillowany arbuz. Mówiłem, że to tuńczyk, na początku myślałem, że to ryba. It's warm. Warm. It's melon, watermelon. It still tastes like melon. No. Marinated talaga na soft. Something soft na marinated. Dobre. Zaskakująco dobre. Dobre. Surprisingly Men good. det var gott. Väldigt gott. Väldigt gott. Väldigt gott. No i duża różnica, która rzuca się w oczy w pierwszy dzień. Na Siquijorze, na Filipinach, przez cały rok mniej więcej wschodzi i zachodzi słońce o tej samej godzinie. Godzina 19, no już jest ciemno z reguły. A tutaj mamy 21:46 i jest widno. I tak na razie się będzie ten dzień wyciągał coraz dłużej do przesilenia letniego. We Fredrikstad nawet i o 3 w nocy potrafiło być widno w najdłuższym okresie dniowym w Norwegii. Także teraz będzie coraz dłużej jeszcze widno. To by było na tyle na dzisiaj. Tak gdzieś się za chwilę, za 15:10. Pora odpocząć po podróży, spróbować się przespać. Jutro taki dzień na organizację. A Zbjorn zamówi jakieś ciuchy. Może ogarnie się samochód firmowy, może uporządkuje trochę narzędzia i jakoś niebawem będzie można sobie na spokojnie wystartować. Teraz trzeba doprowadzić ciało w jakiś rytm dobowy, po prostu się wbić w ten, który mamy tutaj. To by było na tyle z dzisiaj. Dziękuję za lajki, za komentarze. Witam nowych subskrybentów. Pozdrawiam Was serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie w Norwegii. Do zobaczenia.